Czym jest profilaktyka zdrowia psychicznego? Profilaktyka zdrowia psychicznego to są te działania, które tak naprawdę podejmujemy na co dzień. Nasze przekonania, nasze postawy, nasze nawyki, nasze umiejętności, aż po pewne kompetencje i to wszystko, co w tym zakresie codziennego, powiedziałbym, działania, podejmowania różnego rodzaju aktywności, to w ramach tego zdrowia psychicznego się mieści. Nie chciałbym mówić o definicji Światowej Organizacji Zdrowia, ale ona rzeczywiście przypomina i ona jest taka spójna bardzo, ona jest taka bardzo życiowa, można powiedzieć, czyli umiejętność zapobiegania różnego rodzaju kryzysom, odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, nieobawianie się zmian. Co prawda mamy prawo się obawiać i lękać, ale jakby w tym kontekście, że sobie z tym jakoś radzimy, że szukamy jakiejś koalicji, osób, które podobnie do nas myślą, które w jakiś sposób w podobnych sytuacjach były i jakoś sobie tę sytuację rozwiązywały. Więc to jest bardzo dużo różnego rodzaju takich codziennych działań. Teraz jest takie modne słowo dobrostan, żeby o siebie zadbać, trochę zaniedbane i uważam, że właśnie w tym kierunku czasem i rodzice, i nauczyciele, i środowisko młodych ludzi, to może być także jakaś rodzina, jakaś wspólnota sąsiedzka czy religijna powinna się nakierowywać. Jak przebiega współpraca pomiędzy systemem oświaty a służbą zdrowia w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego? Problem czy kontekst bardzo delikatny, bo będzie zależał od wielu czynników. W Polsce nie ma systemowych niestety rozwiązań jakichś takich międzyresortowych, o czym mówiliśmy także tutaj na tej konferencji. I generalnie będą decydowały takie czynniki nieraz ludzkie, czyli przekonanie jednej i drugiej strony, że pomoc w tym wypadku dziecku czy rodzinie jest niezbędna, jest potrzebna i jest być może nawet potrzebna natychmiastowo. Po drugie, takie przekonania, które wynikają także z doświadczeń czy z jakichś osobistych kontaktów. Nie powiedziałbym, że ona jest najgorsza, bo może ktoś mieć takie doświadczenia, ale ona jest, powiedzmy, na takim etapie, gdzie trzeba bardzo często szukać właśnie takich indywidualnych kontaktów, żeby móc pomóc dziecku, no bo system jest trochę niewydolny, trochę przepełniony. No ja mu się też troszkę przyglądałem ze względu na to, że niektórzy moi uczniowie mieli tego typu problemy, czy gdzieś zdarzały się sytuacje bliskorodzinne i powiem jako obywatel, no nie jest to system w jakiś sposób wydolny i pozostawia sporo do życzenia, ale najbardziej myślę, że to jest ta kwestia takiego porozumienia i zrozumienia. I jeszcze muszę powiedzieć, że no niestety w Polsce mówimy dużo o tolerancji, o wyrozumiałości, a nadal jest stygmatyzowanie tych osób, które mają jakieś kłopoty ze zdrowiem psychicznym. I tutaj pozwolę sobie, ponieważ jestem na wielu konferencjach i uczestniczę w wielu webinarach, powiedzieć takie nazwisko, które no właśnie nie pada prawie, czyli o panu Kazimierzu Dąbrowskim, profesorze, który jeszcze przed wojną w 1935 roku założył w Polsce, i to był chyba jeden z pierwszych takich instytutów na świecie, Instytut Higieny Psychicznej. I on dawał podwaliny po to, żeby właśnie tak pojmować zdrowie, czyli zdrowie jako istota funkcjonowania w życiu codziennym i dawanie sobie, przepraszam, powiem tak kuriozalnie, dawanie sobie rady z tym, co nas spotyka. Uważam, zaniedbano to. Konotacja była taka, że poradnie zdrowia psychicznego, które on jeszcze zakładał i pisał książki, dedykowano bardziej osobom z zaburzeniami, a nie myślano w takich kategoriach, jak w tej chwili myślimy, tak? Że to jest podstawa takiego dobrego, fajnego funkcjonowania i cieszenia się życiem. Jak można pielęgnować zdrowie psychiczne? Pielęgnować higienę psychiczną, czyli pielęgnować siebie, pielęgnować ten dobrostan,
to są wszystkie takie działania, które podejmujemy jako ludzie od momentu, kiedy, nie wiem, wstaniemy. I to są nawyki, które gdzieś tam są także przekazywane przez naszych rodziców, system reagowania na różnego rodzaju sytuacje, to w jaki sposób o nich mówimy, ale w jaki sposób też rozwiązujemy, jakich szukamy rozwiązań. Ale wracając do tego, na co powinniśmy zwracać uwagę i co powinniśmy robić, tak gdyż jakoś poprzez uwspólnianie, czy samorządy, czy instytucje państwowe, czy organizacje pozarządowe, no być przede wszystkim przekonanymi, że to są rzeczy, które są kluczowe, dlatego że jeżeli potem, i to mam takie doświadczenia pozytywne i negatywne, one nie muszą być bardzo często poparte badaniami. Zobaczcie Państwo w najbliższym otoczeniu, że jeżeli ktoś prowadzi w miarę stabilne, spełnione życie, nawet nie mówi się, pani Wojdyłowa nie używa określenia szczęśliwy, tylko spełniony człowiek, to jego funkcjonowanie, nie powiedziałbym, że jest tylko poprawne, ale pozytywnie oddziałuje na innych. Tak? Człowiek uśmiechnięty, człowiek zadowolony, człowiek, który troszkę od siebie wymaga, a równocześnie poprzez swoją postawę wspiera. No i myślę, że to są takie z jednej strony działania planowe, a z drugiej takie, które wynikają z tego, żeby czasem ze sobą, o tutaj w trakcie tej konferencji w kuluarach rozmawialiśmy, że osoby przekonane muszą dotrzeć do tych, którzy są decyzyjni i być może pokazać, że te aspekty, i to też wybrzmiało w czasie konferencji, to są aspekty długofalowe i przynoszące naprawdę korzyści także w wymiarze finansowym, ale także w wymiarze społecznym. Czyli wsparcie społeczne, zrozumienie pewnych zjawisk jest bardzo ważnym elementem. Jakie programy edukacyjne należałoby wdrożyć? Myślę sobie tak, że z jednej strony zawsze są jakieś wyzwania i zawsze coś można udoskonalić. Wszelkiego rodzaju przedmioty w korelacji, wychowanie fizyczne, biologia, przyroda, no ten różnie postrzegany WDŻ, jeżeli byłby właściwie też prowadzony. Wszystko też jakby rozbija się o to, kto czym się zajmuje i jak jest do tego przekonany. Więc myślę, że gdyby to jakoś uwspólnić, a jest taka możliwość na terenie zwłaszcza szkoły, czy gminy, czy jakiegoś środowiska, to wtedy nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Chociaż być może uzupełnienie o pewne treści, na które nie zwracamy w tym momencie uwagi, albo gdzieś one nam umykają, będzie cennym doświadczeniem, ponieważ no, świat też idzie do przodu. Obserwacje, badania potwierdzają, że jest to bardzo istotny aspekt życia ludzkiego. Dbałość o tę sferę jest niezmiernie ważna, no bo wpływa na naszą codzienną kondycję, na nasz uśmiech, na naszą pogodność, na nasze doświadczenie. O długo by można było o tym mówić. Myślę, że zwyczajny uśmiech, tak, może bardzo wiele, zwyczajne, proste gesty, takie właśnie zrozumienia i wspierania, niekoniecznie braku wymagań, tak, w różnych sferach, ale równocześnie tego zrozumienia i empatii są niezmiernie ważne, koniecznie, no, padnie takie słowo niezbędne, bo dzięki temu lepiej funkcjonujemy z sobą. I to bym taki apel kierował ciągle też do siebie, jako rodzic, jako nauczyciel, jako dziadek. Jeżeli chcemy wspierać młodych, to sami musimy być osobami, które w jakiś sposób są dojrzałe i ciągle zależy im na rozwoju, no bo poprzez swoje postawy, a nie takie przekonania wyrażane tylko werbalnie, możemy oddziaływać jak najbardziej skutecznie. Myślę, że tego bardzo potrzebują młodzi ludzie i bardzo często jak o tym mówimy, czy tego doświadczamy, to takie świadectwo życia, no to też zabrzmi górnolotnie, ale świadectwo życia bardzo wzmacnia, tak? Jak ja tutaj w kuluarach mówiłem, że dla mnie, ile się powtarzam chyba sprzed jakiegoś czasu, że Jaś Mela dla mnie jako dorosłej osoby jest osobą, która jest młodą w wieku moich dzieci, ale ciągle jakimś mentorem. I polecam wywiady Jana Meli na YouTube. Jakie są największe bariery we wprowadzeniu skutecznych programów profilaktycznych? Największe bariery
No właśnie tutaj też się pojawiło i niektórzy się oburzyli troszeczkę, bo dotknąłem tak prywatnie paru takich wątków. Po pierwsze to, że się tego boimy, no bo w każdym jakimś takim działaniu są interakcje międzyludzkie. Dzieci czy młodzież jest bardzo uczulona i bardzo wrażliwa na ten aspekt takiej wiarygodności, autorytetu. I jeżeli nie idzie za tym jakieś przekonanie osób dorosłych realizujących jakieś nawet bardzo rekomendowane, znane programy, no to ta skuteczność jest niższa. To tak jak, przepraszam, w relacji rodzic-dziecko i wszelkiego rodzaju zapewnienia i wydrukowanie wymagań nie wystarczy, bo dziecko widzi, czy rodzic sam jest tym, który realizuje te przestrogi różnego rodzaju na co dzień. To jest pierwsza rzecz. Druga, no właśnie takie przekonania, że wystarczy odhaczyć, to znaczy zdarzy się nam zaprosić jakiegoś tak zwanego świadka, który wyszedł z jakiegoś uzależnienia, czy zrobić jakiś konkurs. No i tutaj też rozmawialiśmy o tej niskiej skuteczności tych programów, bo to już jest udowodnione. Rekomenduję pomyślenie o tym, jaka profilaktyka jest skuteczna. Profilaktyka oparta na badaniach i dowodach naukowych i warto to też uwzględnić. I ona oczywiście będzie czymś tam skutkowała, ale jest nisko skuteczna. I te programy realizowane przez dobrze przygotowanych, przez przekonanych dorosłych, bo to nie zawsze muszą być nauczyciele, ale przekonanych dorosłych, którzy sami właśnie swoją postawą świadczą o tym, że można sobie jakoś układać to życie, że to życie jest piękne. Tego myślę, że bardzo brakuje młodym ludziom, że dorośli nie pokazują, że fajnie jest żyć, że życie jest fajne, że ono oczywiście ma swoje wyzwania, ale bardzo często sami podcinamy skrzydła takimi różnymi zdaniami powiedzianymi nie wprost, albo postawą podświadomą. No właśnie, na to myślę, że liczą bardzo często młodzi ludzie i to słyszymy i myślę, że powiem i zaakcentuję coś, co wybrzmiało jakieś 2-3 tygodnie temu na takiej konferencji w Rzeszowie, gdzie młody człowiek powiedział, że najbardziej potrzebują człowieka w człowieku. I niech to będzie takim mottem tego wszystkiego właśnie, że my dorośli też powinniśmy odkrywać człowieka w człowieku. I jeszcze dodatek, pan Kazimierz Dąbrowski, tutaj jako taki, który jest moim też mentorem, a oczywiście w takiej sferze duchowo-rozwojowej, powiedział, że największym problemem młodego człowieka są ci rodzice i dorośli, którzy są obok i się nie chcą sami rozwijać. I to też bardzo działa negatywnie. Ale myślę, że przede wszystkim ten uśmiech, dobra wola i pokazywanie, że warto się rozwijać, warto pięknie żyć poprzez różnego rodzaju działania, szukanie nawet pasji, szukanie jakichś możliwości swojego rozwoju, nie tylko zawodowego, ale też osobistego. Smart Skills i dobry temat to skuteczne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Zadbajmy razem o lepszą przyszłość młodego pokolenia.